Polowanie na Czarnego Księcia. Tytuł brzmi jak legenda, jak opowieść z mrocznej ballady. Ale w drugiej połowie XIII wieku, w czasach rozbicia dzielnicowego, nic nie było legendą. Wszystko było walką. To epoka, w której książęta zdradzali braci, rycerze zmieniali strony, a tron w Krakowie był bardziej przekleństwem niż zaszczytem. Bunty, zdrady, układy zawierane nocą i wojny, które wybuchały szybciej niż zdążyły dojrzeć plony. Dzisiejsza opowieść to historia o buncie, ale to także historia o polowaniu, nie na zwierzynę, nie na zwykłego buntownika. To polowanie na księcia, na władcę, który stracił armię, na człowieka, który jeszcze wczoraj nosił koronę ambicji, a dziś musi kryć się w lasach Małopolski. Rok 1285. Kraków jest zamknięty. Brama grodu zatrzaśnięta. Straże czuwają na murach. Wawel milczy. Nie słychać fanfar, nie ma sądów ani uczt. W komnatach krąży tylko szept. Zdrada. A w Małopolsce zaczyna się polowanie nie na jelenia, nie na wilka, na księcia, na czarnego. Człowieka, który jeszcze niedawno rozdawał urzędy, nadawał ziemię i wydawał wyroki. Dziś sam jest wyrokiem. Bo w XIII wieku władza nie upadała powoli. Upadała gwałtownie, z hukiem mieczy, z trzaskiem łamanych przysięg i z trzaskiem wyważanych bram zamku. Kto podniósł bunt? Kto zdradził? I czy czarny książę był tyranem czy ofiarą własnej epoki? Zapraszam Was w sam środek politycznego thrillera XIII wieku, w czas, gdy Polska była podzielona, a każdy książę mógł stać się zwierzyną. Bo czasem najgroźniejsze polowanie zaczyna się wtedy, gdy milkną dzwony Wawelu, a w Małopolsce zaczyna się polowanie. Polowanie na tron. Książę krakowski Leszek Czarny, człowiek twardej ręki, bezkompromisowy, nieufny wobec możnych, traci grunt pod nogami. Małopolskie rody mają dość. Uważają, że książę nie słucha, że nie daje, że nie dzieli się władzą, a w rozbitej Polsce XIII wieku władza to nie tytuły. Władza to sojusze i zdrady. Wiosna 1285 roku. W Małopolsce wrze. Możni część z nich związana z rodami Toporczyków zaczynają szeptać. Do gry wchodzi także biskup krakowski Paweł z Przemankowa. Postać niejednoznaczna, konfliktowa, uwikłana w politykę. Leszek czuje, że coś się kruszy i wtedy pada nazwisko Konrad II Czerski. Mazowiecki książę, człowiek ambitny, człowiek, który wie, że Kraków to więcej niż miasto. To symbol zwierzchnictwa nad Polską. Buntownicy zapraszają go do gry. Wyobraźcie sobie tę scenę. Wawel, bramy zatrzaśnięte, mieszczanie krakowscy lojalni wobec Leszka. Książę traci część Małopolski, ale nie traci Krakowa. I to ratuje mu życie. Bo bez Wawelu byłby już tylko jednym z wielu książąt dzielnicowych. A tak, wciąż jest księciem krakowskim. Ale nie ma wojska, nie ma przewagi, nie ma czasu, więc robi coś, co wielu uznałoby za desperację i zdradę. Jedzie na Węgry. W średniowieczu pomoc nie jest bezinteresowna. Leszek wraca z posiłkami węgierskimi. Z wojownikami, którzy nie walczą za polski tron, walczą za złoto. To jego kontrakt na przetrwanie. Konrad II rusza w głąb Małopolski.
Dochodzi do koncentracji sił w okolicach Bochni. Rzeka Raba płynie spokojnie. Wieś Bogucice nie wie jeszcze, że stanie się miejscem rozstrzygnięcia. Tradycja mówi 3 maja 1285 roku, ale źródła są niepewne. Rocznikarska zapiska błąd w odczycie Dnia Świętego. Późniejsze kopie. Wiemy jedno. Bitwa musiała się odbyć przed 9 czerwca 1285 roku, bo dokument Leszka już mówi o zwycięstwie. Data jest mgłą, ale bitwa była realna. Konrad liczy na poparcie Małopolan, ale nie wszyscy staną po jego stronie. Nie wszyscy chcieli iść na otwartą wojnę przeciw księciu, który wciąż siedział na Wawelu. Starcie pod Bogucicami było krótkie. Tak sugerują źródła. Niewielka epicka bitwa, nie Grunwald. To było złamanie buntu. Wojska Konrada zostają rozbite, mazowiecki książę wycofuje się. Polowanie kończy się klęską łowcy. Leszek wraca jako zwycięstwa, ale teraz zaczyna się drugi etap. Cisza. Urzędy się zmieniają. Nazwiska znikają z dokumentów, niektórzy możni tracą wpływy. Książę zapamiętuje. Już nigdy nie ufa w pełni małopolskim elitom. Dlaczego ta bitwa jest ważna? Bo to nie była tylko potyczka. To była próba odebrania Krakowa. Gdyby Konrad wygrał, historia Polski końca XIII wieku mogłaby wyglądać zupełnie inaczej. Może to Mazowsze stałby się centrum politycznym. Może droga do zjednoczenia potoczyłaby się innym torem. Bogucice to moment, w którym tron niemal wymknął się z rąk. Wyobraźcie sobie Leszka, stoi na Wawelu, patrzy na miasto. Wygrał. Ale wie jedno, w Polsce rozbitej na dzielnice nikt nie rządzi spokojnie. Bo tron nie jest dziedziczny, tron jest zdobywany i broniony. Czy bunt w 1285 roku był wielką ambicją Konrada? Czy może to Małopolska próbowała wyrwać się spod silnej ręki Leszka? Napiszcie w komentarzach, kto waszym zdaniem naprawdę polował w tej historii. Bo czasem to nie książę jest zwierzyną, czasem zwierzyną jest państwo. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.